Witam Was serdecznie i cieplutko. Cześć Wam. Kolejna bajka. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jaszczurka Mira. Muszę Wam się przyznać, że jak bajarka miałam dzisiaj sen. Śniło mi się, że oglądam z góry wszystko to, co się dzieje na pustyni błędowskiej. I raptem zobaczyłam małą jaszczurkę. Znałam już ją skądś, ale nawet nie wiem, może z jakiejś innej historii. Miała na imię Mira. Patrzę, a ona szybciutko idzie w kierunku dużego księżyca. Okazało się, że na pustyni wylądował księżyc. Zdziwiona, bo księżyc, spojrzałam w górę, brak było na niebie księżyca. Bo księżyc, dlaczego wylądował na pustyni błędowskiej? Więc w tym śnie szłam, a właściwie leciałam górą, przyglądając się jaszczurce. Co ona zrobi? Jaszczurka podeszła do księżyca i mówi: a ty co tutaj robisz? Na pustyni daj spokój. Po co? Zobacz, twoje miejsce jest na niebie. Będzie dzisiaj ciemno. Zobacz, jak mogłeś to zrobić i zejść z nieba na ziemię i jeszcze tutaj. Wracaj. Ale księżyc spojrzał na jaszczurkę Mirę i rzekł: muszę już odpocząć, koniecznie. Zmęczyłem się, noc w noc pracuję. Muszę odpocząć. No ale dlaczego wybrałeś to miejsce? Dlaczego akurat pustynię? Pomyślałem, że będziecie mogli mi tutaj wykopać duży dół, a potem ja wskoczę do tego dużego dołu i mnie zakopiecie piaskiem, bo tyle tutaj tego piasku. Chcesz się schować w dole? Zapytała jaszczurka. Tak, bo jakoś mało dawałem sobie czasu na odpoczynek. Od świtu do nocy pracuję. Albo na tej stronie kuli ziemskiej, albo na drugiej. 24 godziny na dobę pracuję. No ale wiesz, możesz zrobić sobie odpoczynek. Czy musiałeś aż uciekać na pustynię błędowską i jeszcze chcieć, żeby ci wykopano dół i jeszcze chcieć, żeby cię zakopać, żeby nikt był bez widzenia cię? Po prostu możesz odpocząć i już. To się tylko tak mówi. Ja należę do takich osób, które kochają pracę. Jakby mogły, to by pracowały 24 godziny na dobę. I właśnie to czynią, mogą. Ale mówisz, że jesteś zmęczony. Jestem. To może jesteś bez możliwości, umiejętności dawania sobie odpoczynku? Zapytała. Może, ale to bez znaczenia. Kompletnie bez znaczenia. Zwołaj wszystkie zwierzęta, które żyją na pustyni i wykopcie mi olbrzymi dół, a ja w ten dół wskoczę. Dobrze, no skoro tak chcesz, brak w twoim życiu innego rozwiązania, to oczywiście zrobię wszystko, o co mnie prosisz. I zobaczyłam, że jaszczurka szybciutko poduptała
do wszystkich zwierząt i może w 4-5 godzin wszystkie zwierzęta żyjące na pustyni przybyły. Wzięły się do kopania dołu, wykopały dół i księżyc wskoczył do dołu, a potem te same zwierzęta zakopały go. W dzień było słoneczko, więc mało kto nawet zauważył, że księżyc zszedł z nieba. Ale po iluś dniach już wszyscy to zauważyli. No i zaczęli się martwić, co się stało z księżycem. Dalej w tym śnie z jaszczurką Mirą byłam, ale w którymś momencie coś stuknęło i otworzyłam oczy. Co mi się śniło? Przygody jaszczurki Miry. I wtedy jeszcze w takim lekkim półśnie usłyszałam: to ja, pustynia błędowska, jestem bez zgadzania się na to, by uciekać w doły, jeszcze zakopywać się w nich, w ramach tego, co ktoś ma prawo być bez umiejętności zrobienia. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek będzie chciał się zakopać na pustyni błędowskiej, stawiam sprzeciw, opór. Przecież każdy może osiągnąć w życiu to, co chce. Może się tego nauczyć krok po kroku, a potem to umieć. Postawię tu tabliczkę: brak potrzeby wchodzenia w doły. Jeśli chcesz coś osiągnąć, naucz się tego i zrób to. Ojej, co za dziwy. To mi się przecież śniło, a tu raptem słyszę uosobioną pustynię błędowską. Co to w ogóle jest? Czy to się faktycznie działo? A może to tylko mi się zdawało? Bez znaczenia. Najważniejsze, że opowiedziałam wam tą historię, a ona mi się prawdziwie zdarzyła. Naprawdę. I powiem wam, że od tego dnia przyglądam się tym, którzy od czasu do czasu mówią: o, mam prawo mieć dzisiaj dół. Zapala się zielone światełko we mnie. I myślę, czy rzeczywiście chciał ten ktoś wejść w dół? Pewno miał jakiś cel, ale mam nadzieję, że później z niego wyjdzie i będzie umiał robić to, co potrzebuje w życiu zrobić, bez potrzeby już wchodzenia w doły. To tyle na dzisiaj. Dziękuję pięknie. Cześć wam.